Jest takie miejsce w samym środku Włoch, w którym, czy też wokół którego narosło sporo legend i niezwykłych historii. To tutaj, a nie we Francji, narodziła się historia o pięknej i bestii. Tutaj po raz pierwszy obchodzono święto Bożego Ciała, tu mamy swoją ulubioną restaurację rybną, tu swoją posiadłość i poszukiwania skarbów prowadził niedoszły król Polski, a tutaj znajdował się jego pałac. Natomiast tutaj koniecznie musi dotrzeć każda Marta, która ogląda ten odcinek. Zapraszamy Was na film o pięknej krainie w północnym Latium, rzut kamieniołomu z Rzymu wokół jeziora Bolsena. Cześć, Cześć z tej strony Ania, i Marcin. czyli Wędrowne Motyle. Słuchajcie, kłaniamy się nisko po dłuższej przerwie. Nad jednym z najbardziej spektakularnych jezior nie tylko we Włoszech, ale także w Europie. Lago di Bolsena. Poza tym naszym zdaniem jest to takie miejsce we Włoszech jeszcze bardzo mało odkryte wśród Polaków. A mamy przecież odcinek o Gardzie, mamy o Como, mamy o Maggiore, no to pod latarnią najciemniej. Dlaczego nie mielibyśmy zrobić odcinka o naszym najbliższym jeziorze? Zaczynamy powoli, niespiesznie, z miejscowości najbliżej położonej nas, w jesiennym anturażu. Przeniesiemy się za chwilę w świat tajemniczych skarbów Etrusków i Gotów. Przewędrujemy fragmentem Via Francigena i zastanowimy się, czy czasami urlopu tutaj nie spędzał kiedyś Andrzej Sapkowski. A teraz kilka faktów o głównym bohaterze tego odcinka. Jezioro Bolsena jest miejscem niezwykłym na mapie Europy, Włoch i Tusci, której stanowi serce. Dlatego, że jest największym wulkanicznym jeziorem w Europie, czwartym co do wielkości włoskim jeziorem. Rzymianie nazywali je Lacus Volsini od etruskiego miasta Welcna, ostatniego, które stawiało zaciekły opór rosnącemu imperium. Według podań to tu miała znajdować się duchowa stolica 12 etruskich miast-państw. Dziś faworytem do tego miana jest Orvieto. I nie tylko to, Orvieto Bolsenie ukradło, ale o tym później. Nazwa Bolsena dzielona jest z miejscowością o tej samej nazwie, do której niebawem dotrzemy. Nie tylko z etruskich powodów. Znajdujemy się w miejscowości Montefiascone. Nazwa jest przepiękna. Wciąż uważamy, że najładniejsza tutaj w okolicy. Nie mamy tutaj daleko, bo około 30-35 minut. Jest to miasto najbliżej położone nas, jednocześnie leżące nad jeziorem Bolsena. Chociaż jak widzicie w tle nie do końca leżące nad jeziorem, tylko dosłownie ponad jeziorem z przepięknym widokiem. Montefiascone jest idealnym pomysłem, żeby rozpocząć swoją pętlę wokół jeziora Bolsena i tutaj na przykład ją skończyć, tak też my będziemy próbowali robić. Wśród wędrowców, piechurów zapewne znana jest ze względu na to, że to bardzo ważny punkt na trasie Via Francigena. Właściwie stąd przez Viterbo do Rzymu biegnie ten ostatni, najpiękniejszy tuscijski odcinek. To też miejsce, które nam się bardzo spodobało podczas pierwszych dni po przeprowadzce tutaj i wtedy, kiedy eksplorowaliśmy nasze najbliższe okolice. Nasza Toyotka dawno tak ładnie nie zaparkowała z takim widokiem. Co ciekawe, w parku pod twierdzą Rocca znajduje się miejsce, w którym widać zarówno tafle Morza Tyrreńskiego, jak i Apeniny. Natomiast ta kopuła, wielka kopuła katedry jest swego rodzaju latarnią Tusci. No ale my zejdźmy dalej, zejdźmy niżej, niemalże nad brzeg jeziora, bo pokażę Wam coś bardzo ciekawego. Mam przeświadczenie, że jednak za mało powiedziałem o Via Francigena, bo trzeba przypomnieć, to druga najsłynniejsza po Camino de Santiago, prowadząca z Canterbury w Anglii do Rzymu. I tutaj w Montefiascone jest 100 kilometr do Rzymu.
Także symbolicznie, oprócz tego, że jest ładne. I wszystko wskazuje na to, że w tym odcinku jeszcze fragmentem tej drogi pójdziemy, bo tak sobie wpisaliśmy w scenariusz, nawet jeśli to nie będzie dzisiaj. Dove con crema? Zapomnieliśmy wczoraj kupić chleba. Co by nie mówić, chleb i pieczywo we Włoszech w dobre nie jest tanie, jest dużo droższe niż w Polsce, ale nie jest też prawdą, że... przepraszam, nie wytrzymam. Że nie jest słony, bo można kupić dodatkowo solony chleb i też są dobre. Owszem, polskie pieczywo nam bardziej smakuje, ale to nie jest tak, że wszystkie chleby tutaj są niedobre. Co by nie mówić, to jest dużo lepsze oczywiście. Za całość 4 euro z hakiem. No jezioro jest naprawdę czyste. Podobno słynie z czystości, bo to też nie jest reguła, nawet we Włoszech. Woda jest odprowadzana z niego i wymieniana dzięki rzece Marta, która płynie do Morza Tyrreńskiego. Zresztą dzieje się to w miejscowości Marta również, pozdrowienia dla wszystkich Mart, która słynie z rybaków, rybołówstwa. No i właśnie jezioro przez wiele wieków i w sumie nawet do dzisiaj, właśnie w przypadku Marty, zapewniało pożywienie w postaci ryb. Wybór jest tutaj ogromny, a zapewne sprawdzić to można w restauracjach, które szczycą się bogatym menu z owocami morza i jeziora. Jesteśmy w jednej z naszych ulubionych restauracyjek w Tusci, a na pewno jednej z tych, które mają najpiękniejszy widok. Latem oczywiście cały tutaj nabrzeże pomost jest zapełniony też stolikami. I 2 tygodnie temu, przed wycieczką z grupą, zaobserwowaliśmy tutaj niesamowite zjawisko, bardzo, bardzo rzadkie, jak później się doczytaliśmy. Była to tęcza horyzontalna, zwana Arcobaleno in Fuoco, inaczej płonącą też tęczą, wynikająca z konwekcji jeziora Bolsena i przy 45 stopniach badania promieni słonecznych wygląda właśnie jak pozioma tęcza. Cała obsługa restauracji też wyszła, ponieważ widzą to po raz pierwszy od 20 lat. Ale nie jesteśmy tutaj dla tego zjawiska, bo pewnie już się nie powtórzy, natomiast na pewno powtórzy się dobre jedzenie, które tutaj dominuje z wody, zarówno z Morza Tyrreńskiego, jak i z jeziora Bolsena. Obydwoje mamy dania z rybami prosto z jeziora Bolsena. Ja mam makaron filarelli z sieją, która jest właśnie charakterystyczną rybą dla tego jeziora. Natomiast Marcin ma taki gruby makaron cavatelli i Marcin tym razem wziął coś naprawdę fajnego, innego trochę. I tam jest także ryba, ale tym razem okoń z takim sosem chyba na bazie śmietanki. Zaraz spróbujemy, zobaczymy, bo tego dania jeszcze nie próbowaliśmy. Nie są to najpiękniejsze plaże świata, ale południowy brzeg sprzyja spacerom. Te 2 widoczne wysepki są niezwykłe, bo stanowią czubki stożków wulkanicznych. Martana była miejscem rzekomej śmierci królowej Gotów, Amalasunthy, córki Teodoryka. Jej zabójstwo było powodem casus belli do wypowiedzenia wojny Italii przez bizantyjskiego Justyniana. Więc tutaj działa się historia Europy, ponieważ był to bardzo ważny punkt zwrotny dla Półwyspu Apenińskiego. Dzisiaj należy ona do konsorcjum wpływowych, ale tajemniczych nieco rodzin, bogatych bardzo oczywiście rzymskich, trochę z Viterbo. Być może wciąż kryje się tam skarb Gotów, który nie zdążył wyjechać do Konstantynopola, więc może ci milionerzy, ponieważ bardzo strzegą swojej prywatności, coś tam sprawdzają. Druga wyspa, Bizantina, jest rezerwatem historycznym. Znajdowała się na niej Malta dei Papi, opisywane przez Dantego wieczne więzienie dla heretyków.
przez niektórych uważane za miejsce zejścia do świata zmarłych. W czasie konfliktu Ludwika IV Bawarskiego, mało kto wie, również króla Włoch, z papiestwem, została złupiona i zniszczona, ale potem znowu rządzona przez lud Farnese i papiestwo. Niebawem ma być znowu udostępniona do zwiedzania turystycznego. A miasteczko o pięknej nazwie Marta również dzięki rybołówstwu żyło i w sumie żyje do dzisiaj, o czym świadczą wciąż pracujące łodzie rybaków. Tamtędy można przejść plażą i małym szlaczkiem do Capodimonte, stąd jest ładny widok, słuchajcie. Zanikający już krajobraz kulturowy, kolorowe elewacje, więc najprawdopodobniej mieszka tutaj dużo rybaków, jak na przykład w Cinque Terre czy Procida, wybrzeże amalfitańskie. Tu również w Marcie jest Borgo dei Pescatori, czyli borgo należące do rybaków. Wciąż kilkanaście stanowisk wokół miejsca, gdzie ściąga się łodzie, kilkanaście stołków, żeby sobie po porannym czasie połowów rybacy mogli porozmawiać. Ostatnia duża erupcja tego wulkanu miała miejsce 370 000 lat temu. Jedyne, co się zachowało w okolicy, to geotermia, ale dużo więcej wykorzystuje jej się w Toskanii. Dziś raczej okolica Tusci to najbardziej rolniczy fragment środkowych Włoch i czerpie korzyści z niezwykle żyznych gleb, które stworzyły tutejsze wulkany. Wino est również mamy dzięki temu, a nazwa Tuscia, pisane Tuscia, być może zainspirowała Andrzeja Sapkowskiego do wymyślenia krainy Toussaint. Wciąż szukamy na to dowodów, ale wino est również tam jest. Nazwy miejscowości są wybitnie włoskie. Trzeba kiedyś napisać do mistrza. W odcinku o pałacach i ogrodach Tusci zahaczyliśmy o Capodimonte. W większości ta nazwa kojarzy się z porcelaną z Neapolu, ale powinna też z piękną i bestią, rzekomo baśnią i bajką francuską, ale nie, bo pochodzącą z Tusci. Ewentualnie może się kojarzyć ze Stanisławem Poniatowskim. Jest to też najładniej położona miejscowość nad jeziorem, na długim półwyspie z pięknymi widokami i bardzo fotogeniczną mariną. Nazywamy to naszą tuscijską Rivierą. Właśnie wchodzimy na jeden z punktów widokowych, gdzie widok jest bez mała, nie wiem, chorwacki, grecki, oczywiście włoski, ale tutaj siedział taki dziadek ostatnim razem i wziął Anię do tańca. Jak się dowiedział, że jesteśmy Polakami, zaczął śpiewać, mówi: ja wiem, znam księcia, sam mieszkam na ulicy Poniatowskiej. Zaraz do tego wrócimy. A teraz widok. A to wycieczka jest na pewno prywatna, bo jest już poza sezonem. Tam znajduje się Palazzo Rocca Farnese, gdzie osadzimy genezę słynnej baśni, a tam znajduje się dawny Palazzo Poniatowski, dziś kamienica mieszkalna. Ale mieszkańcy nie zapomnieli i pamiętają o swego czasu kandydacie do tronu polskiego, ale też prawej ręce papieża od spraw nieruchomości w państwie papieskim. Zobaczcie, tablica pamiątkowa właśnie przypominająca, że książę Stanisław Poniatowski tutaj na ziemi włoskiej postanowił osiąść w Capodimonte, wybudować ten pałac, choć ta historia tak naprawdę tutaj była bardzo epizodyczna, bo dość szybko, czując, że jego pałac nie dorównuje temu, w którym chciał zamieszkać, czyli Rocca Farnese, a jednak był taki trochę egocentryczny. Poza tym popadł w konflikt z papiestwem, akurat związany z tym, co się działo w jego willi w Rzymie. Dzisiaj Villa Giulia, obok Villa Giulia, część Muzeum Etruskiego. Sprzedał swoje nieruchomości w Tusci i udał się na północ do Toskanii. A o co chodzi z legendą o pięknej i bestii z Capodimonte? A o to, że zamieszkiwali tutaj. A konkretnie w tym budynku za moimi plecami zwanym Rocca Farnese. W XVI wieku mieszkał tutaj Pedro González, książę Guanczów z Wysp Kanaryjskich dotknięty rzadką chorobą, hipertrichozą, która sprawiła, że jego ciało było pokryte gęstym owłosieniem. Jako młodzian został przywieziony na dwór francuski jako dziwadło dla króla Henryka II podczas jego ślubu z Katarzyną Medycejską. Katarzyna, zaintrygowana Pedro, postanowiła znaleźć mu żonę.
wybrała dla niego jedną ze swoich najpiękniejszych dwórek, Katarzynę Raffelin. Ich małżeństwo, które początkowo wydawało się być przymusowe, przerodziło się w prawdziwą miłość. Miłość, która odmieniła odmieńca. Wspólnie wychowali 6 dzieci, a w wyniku upadków francuskiej dynastii rodzina González przeniosła się do Capodimonte pod opiekę rodziny Farnese. Darzeni byli przez ludność miłością i szacunkiem. A ponieważ państwo papieskie bardzo dobrze żyło z Francją, no to być może właśnie dlatego ta historia, ta opowieść przedostała się właśnie do Francji. To tylko nasza interpretacja oczywiście. Brzeg zachodni jest najbardziej dziki, albo lepiej powiedzieć niekoniecznie zaludniony i turystyczny. Jest tu wiele urokliwych plaż, agroturystyk. W okolicy dominują gaje oliwne, lasy dębowe, od czasu do czasu zagajniki leszczynowe. Żyją dziki, kuny, ale i jeżozwierzę. I tak jedziemy aż w okolice Latery. Jesteśmy już poza kalderą Bolseny, ale wciąż w kalderze wulkanicznej, tylko innej. Znajomy. Latera to nazwa, wydaje mi się, też nieprzypadkowa. Lateryt jest skałą wulkaniczną. Latera, kotku, przyznasz, że nie jest łatwo. No bo w statystykach miała 1500 mieszkańców, jeszcze 2 pokolenia wstecz. Teraz ma zaledwie 750, widać podwójnie mniej. No właśnie, to jest też przekleństwo, trochę Tusci. Jest w cieniu Toskanii, turystycznie nigdy tutaj nie będzie nawet 1/4 tego. A region Viterbo należy do uboższych regionów środka Włoch, dlatego że wszystko ciągnie tutaj do Rzymu. Mieszkańcy też nie lubią stolicy. Wszystkie inwestycje, no i przede wszystkim młodzi są wysysani do Rzymu. Ponadto ze względu na działalność geotermalną woda jest tutaj mocno zmineralizowana i kamienna, zresztą my sami się z tym zmagamy. Jeszcze podobno w XIX wieku woda w tutejszych fontannach była lekko gazowana i miała mineralny posmak. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale dla nerek chyba nie za dobrze jednak. I tu będziemy jednak kończyć część pierwszą odcinka jesienną. Wrócimy wiosną i będzie wędrówka. Czy interesuje Cię poznawanie mniej znanych zakątków Włoch? Już tej wiosny ukaże się nasza najnowsza książka, kontynuacja bestsellerowego Rzymbuka, czyli pierwszy polski przewodnik o regionie Latium. Kilkadziesiąt pomysłów na wycieczki poza Rzym. Zapisz się na wędrownemotyle.pl/Latium Book i zyskaj zniżki. No i witamy w drugiej części. Przepiękny dzień dzisiaj, 26 stopni. Jesteśmy na placu centralnym w mieście Bolsena właśnie. Dzisiaj mamy 2 maja, w Polsce jest święto flagi narodowej. Tutaj także święto, ale ryb. I właśnie tutaj już instalują takie specjalne stoiska, gdzie będą przygotowywali przysmaki właśnie z rybą w roli głównej. Spokojnie wrócimy tutaj, teraz udajemy się autobusem Cotral do San Lorenzo Nuovo i pieszo, słuchajcie, zejdziemy tutaj pięknym odcinkiem słynnej pieszej drogi, mamy nadzieję, na porę obiadową. No i wysiedliśmy w pierwszym miasteczku San Lorenzo Nuovo. To jest pełna nazwa. Dlaczego Nuovo, czyli nowe? Dlatego, że miejscowość San Lorenzo kiedyś znajdowała się w innym miejscu. Dzisiaj zostało po niej trochę ruin, nekropolii, ale papież Klemens XIV w wieku XVIII, ponieważ to należało do państwa kościelnego, zarządził przeprowadzkę całego miasta. Uwaga, z powodu czego? Z powodu malarii, ponieważ tam niżej, bliżej jeziora, klimat był niesprzyjający, ludzie notorycznie chorowali, a góry Volsini
na których się teraz znajdujemy, niewysokie, takie jak nasze góry świętokrzyskie, już zapewniały lepszy klimat, więc postanowiono tutaj założyć symetryczne, zupełnie inne niż miasta tuszyńskie miasteczko, którego placem jest właśnie ten ośmioboczny plac centralny. Także łapiemy kawkę i wchodzimy na słynną drogę. Po około 2-3 godzinach powinniśmy być znowu w Bolsenie. Niebo cudowne, trele ptaków uskrzydlające. Szlak mamy nadzieję, że będzie dobrze oznaczony, a zapomnieliśmy przypomnieć, że zapewne biało-czerwoną flagą. Idealne na Dzień Flagi. Ale czy szlak będzie zadbany? O, to jest pytanie. Swoją drogą bardzo przyjemna miejscowość. Jakby ktoś z Was szukał nieruchomości, a niekoniecznie chciał właśnie takiego starego miasteczka spróbować z bardzo starą, średniowieczną, zaniedbaną też substancją, to tutaj jest dobry typ, bo większość tych budynków jest w miarę młoda jak na tutejsze warunki. Jesteśmy już na szlaku i od teraz będziemy raczej schodzić. Dominują lasy dębowe, kasztanowe, czasami bukowe. Zobaczcie, można napełnić wodę i to całkiem sporo. Jesteśmy dość zaskoczeni, że ten szlak jest taki dość zarośnięty i nieuczęszczany, a przecież jest bardzo popularny. Ale długi weekend majowy to we Włoszech tak naprawdę start tego wysokiego sezonu, a poza tym jesteśmy w takim okresie w roku, kiedy ta roślinność wybuchła dosłownie tą swoją zielenią i zarosła, i ten szlak także zarósł. No i idziemy sobie fragmentem średniowiecznego traktu pielgrzymkowego, który ciągnie się aż od Canterbury do Rzymu właśnie, a ten fragment biegnie przez przepiękne o tej porze roku góry Volsini. To jest wygasły wulkan, co widać na każdym kroku. Widać też przepiękne maki, inne kwiaty, a także tutaj ciągnie się piękny widok na jezioro, które o tej porze dnia też ma różne odcienie błękitu. Panuje tutaj specyficzny mikroklimat. Latem nie jest tutaj strasznie gorąco, nie praży tutaj mocno słońce. Zimą oczywiście nie ma przymrozków, dlatego też tutaj jest bardzo dużo gajów oliwnych, czy też uprawiane są kasztany jadalne. Skoro obszar powulkaniczny, to cenne powulkaniczne skały. No i ziemia powulkaniczna bardzo żyzna o podwójnych w roku plonach. Ciao. Nie przeszliśmy całej Via Francigena, więc nie możemy stwierdzić na 100%, że to jest najpiękniejszy odcinek tej drogi, bo są toskańskie piękne. Jest też później w sumie przy jeziorze Vico, tylko bardziej lasem, ale patrząc na mapę, geograficznie, topograficznie na pewno należy do czołówki. Tutaj za górami Volsini, słuchajcie, już jest Umbria, także to jest pogranicze Latium i Umbrii. No i przede wszystkim jest to odcinek odkryty. Jeśli to nie jest 40 stopni w lipcu, to możecie się opalić, wdychać zapach ziół, słuchać tej przestrzennej przyrody. Dzisiaj dominuje akurat cały świergot skowronków. No i widzimy właściwie całe jezioro jak na dłoni, wszystkie miejscowości, wyspy. Widzimy już teraz zarysy miasta Bolsena, widzimy też przepięknie położone Monte Fiascone, także jeszcze około godzinki. No i jak widzicie teraz na załączonym obrazku, jak najbardziej można jeździć też przynajmniej tym odcinkiem rowerami.
Bolsena związana jest, a także się tym promuje w sumie, z tak zwanym cudem eucharystycznym, który według niektórych dał początek kultowi Bożego Ciała, który także w Polsce jest mocno propagowany, ale ten kult i właściwie centrum pielgrzymkowe zostało przeniesione w zupełnie inne miejsce, do Umbrii i do nowo powstałej wówczas wspaniałej katedry w Orvieto. Z pewnością jeden z najpiękniejszych, najbardziej charakterystycznych zamków nie tylko wokół jeziora Bolsena, ale i w całej naszej Tusci. Castello del Dragone to jego druga nazwa, czyli Zamek Smoków. Rodzina, która posiadała ten zamek, Monaldeschi, no, jej nazwa nie kojarzy się ze smokami, ale miała w swoim herbie smoka, była podobno bardzo brutalna, tutaj takie skojarzenia trochę z grą o tron, w związku z czym właśnie dzisiaj trochę też w celach reklamowych ten zamek tak się nazywa. W jego wnętrzach rzekomo miał być schowany skarb z nad jeziora Bolsena, być może ostrogotów, bo też o tym mówi legenda. W każdym razie myśmy znaleźli tylko akwarium z rybami z jeziora i to trochę trącące myszką, że tak powiem. W północno-wschodniej części miasta, bliżej parkingów, znajdują się wspomniane wcześniej ruiny etruskiego miasta Volsini czy też Welcna, ale akurat trafiliśmy na ich moment zamknięcia. Mamy natomiast nadzieję, że również wspomniane wcześniej stragany to dopiero się otwierają. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy wielką nadzieję, że po raz kolejny zainspirowaliśmy Was na troszkę inne zwiedzanie Włoch. I przekazaliśmy trochę włoskiego słońca, które nas mocno razi, dlatego przepraszamy, że jesteśmy w okularach. Odsyłamy do naszej najnowszej książki Włochy 50 pomysłów na weekend i urlop. No i oczywiście odsyłamy Was do wszystkich innych naszych odcinków, nie tylko z Italii. Do zobaczenia. Cenisz naszą pracę i twórczość? Dołącz do grona patronów lub mecenasów kanału. I pomóż współtworzyć nowe odcinki i podcast. Serdecznie zachęcamy do zakupu pakietu mecenasa w naszym sklepie. Czyli zestawu naszych 4 książek wraz z cegiełką imienną i podziękowaniem na naszym kanale. Szczegóły na naszej stronie. Gdziewyjechać.pl/sklep.